Dzień dobry, nocne załamanie cen. Co się stało? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Przypominam, że wykresy, które są w materiale, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Nocne załamanie cen. Co się stało? Wydarzeniem całego tygodnia była oczywiście wczorajsza decyzja i wszystkie informacje z ECB dotyczące stóp procentowych, perspektyw stóp procentowych, i warto oczywiście zacząć od tego. I widzimy tutaj na wykresie tego, co się dzieje na rynku pieniężnym i obligacji, jak bardzo zaczęła się kurczyć różnica, czyli spread między tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na rynkach pieniężnych, a tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, i to wystrzelenie tych oczekiwań co do dalszych perspektyw stóp procentowych w strefie euro jest moim zdaniem jednym z głównych powodów tego, co się dzieje na różnych klasach aktywów, ale oczywiście do tego za chwilę dojdziemy. Warto zwrócić uwagę, że te wczorajsze słowa, i to pomimo tego, że decyzja dla większości ekonomistów, uczestników rynku była spodziewana, przynosi znaczące zmiany na rynku i oczywiście są tego konsekwencje. Ale dlaczego mówimy o tym, że w nocy doszło do załamania ceny? Gdy popatrzymy na zachowanie kursów par związanych z jenem, to widzimy silne spadki kursów i są one efektem słów prezesa Kurody, który powiedział wprost, że dalsze osłabienie jena japońskiego jest niepożądane. Czyli mamy do czynienia z interwencją Bank of Japan, w tym wypadku interwencją słowną. Zobaczymy, jaka będzie skala, ponieważ jeszcze raz przypominam, to, że jen jest teraz tak mocno wyprzedawany, wynika z zachowania obligacji, rynku obligacyjnego, zwłaszcza tego, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, więc bez zmiany tendencji na obligacjach raczej trudno będzie powstrzymać te tendencje, które obserwujemy na rynku walutowym. Natomiast faktem jest, że nocne załamanie ceny, nocne załamanie kursów na parach związanych z jenem staje się faktem. I gdy dodamy do tego, o czym za chwilę będziemy mówić, to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, to tendencje spadkowe właśnie są szczególnie dobrze widoczne na dolar-jenie, na którym skupiają się dwa trendy w skali globalnej, czyli osłabienie amerykańskiego dolara i umocnienie jena wynikającego z interwencji słownej prezesa Bank of Japan, który mówi, że osłabienie jena jest po prostu niepożądane. Więc obserwujmy dzisiaj, co się będzie działo na parach związanych z jenem, ponieważ będziemy odpowiadać sobie na pytanie, czy nocne załamanie cen będzie miało swoje konsekwencje. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście może być to zwiastun tego, że Bank of Japan będzie przygotowywał się do interwencji nie tylko słownych, ale także być może takich już fizycznych, namacalnych. Natomiast na rynku walutowym także dzieje się bardzo dużo, ale teraz warto przejść na główną parę świata, czyli na euro-dolara, i widzimy, że te konsekwencje związane z ruchem na rynku pieniężnym, na rynku obligacji powodują silny wpływ na to, co się dzieje na euro-dolarze. Trwa wyciskanie krótkich pozycji na euro-dolarze, czyli długich pozycji w amerykańskim dolarze, czyli mamy tak zwany short squeeze. Takie zjawisko występuje w sytuacji, kiedy tendencja spadkowa trwa na jakimś instrumencie i nagle pod wpływem jakiegoś czynnika dochodzi do zmiany tendencji i wtedy panicznie ci wszyscy, którzy mają spekulacyjne pozycje na kontynuację tendencji wcześniejszej, zamykają swoją pozycję i ta kula śniegowa się napędza i być może będziemy wkrótce świadkami takiego zjawiska także tutaj na euro-dolarze. Jest ku temu fantastyczne środowisko, przesłanki fundamentalne, te zmiany na rynku pieniężnym, które pokazywałem, oczekiwania co do dalszego dynamicznego podnoszenia stóp procentowych. I to jest wszystko podlane sytuacją techniczną, ponieważ w krótkim terminie widzimy, że zbliżamy się już do poziomu 1,01
gdzie na eurodolarze mamy linię szyi 2-3 tygodniowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, formacji podwójne dno, a w bardzo długiej perspektywie, przypominam, w okolicach parytetu przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego, więc każde takie wzrostowe odbicie, a pamiętamy, że dzisiaj tworzymy świece tygodniowe, jeżeli świeca tygodniowa na eurodolarze będzie sygnalizowała odbicie od tego dolnego ograniczenia kilkuletniego kanału spadkowego, to oczywiście może nastąpić przyspieszenie tej tendencji na wyciskanie krótkich pozycji, na short squeeze i tego się teraz spodziewam, że dynamika, którą będziemy obserwować wkrótce na eurodolarze, może być naprawdę imponująca i to jest oczywiście zagrożenie dla tych wszystkich, którzy posiadają długie pozycje w amerykańskim dolarze, czyli nocne załamanie cen widać także na amerykańskim dolarze, który jest sprzedawany, a przesłanką jest to oczywiście to, co się dzieje na rynku pieniężnym, na rynku długu, ponieważ znacząco przyspieszane są oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Natomiast nie widać tego zjawiska na perspektywach dla stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Ale warto także zobaczyć, jaki jest taki rzeczywisty, efektywny kurs amerykańskiego dolara. Wcale nie jest historyczny, po prostu zbliżamy się do tych poziomów, które były obserwowane ostatnio 20 lat temu. No i teraz przejdźmy właśnie do tego, co się dzieje na rynku pieniężnym już bezpośrednio. Dla amerykańskiego dolara koniec tego roku jest wyznaczony na implikowanej stopie procentowej na 3,80%. Natomiast dla strefy euro widzimy, że implikowana stopa procentowa na koniec tego roku to jest 1,78%. Znacząco przesunęły się oczekiwania względem wczorajszego poranka. Natomiast jeszcze raz przypominam, to, jak rynek pieniężny widzi, gdzie może być szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych dla strefy euro, nie zmienił się względem wczorajszego poranka i wniosek jest taki, że tylko rynek oczekuje dynamicznego kolejnego podwyższania stóp procentowych, a nie tego, że podwyżki stóp procentowych będą tworzyły swoje ekstremum wyżej niż wcześniej zakładano. Według tego, co się teraz dzieje, według tych danych, które mamy, szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro będzie w pasie między 2% a 2,25%. Tak rynek widzi szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Kiedy teraz przejdziemy na rynek obligacji, to widzimy, że generalnie niewiele się tutaj dzieje. Jesteśmy cały czas nad poziomem 3,20% na amerykańskich T-notes, czyli zachowanie jena japońskiego nie jest potwierdzane zachowaniem obligacji. Jestem ciekawy, co się tutaj dalej wydarzy. Teraz dla rynku obligacji najważniejsze będą decyzje i informacje z Fedu za 1,5 tygodnia, za 2 tygodnie i pod to teraz będą ustawiane pozycje te krótkoterminowe. Natomiast widzimy zmiany na niemieckich obligacjach, które wczoraj wzrosły o prawie 15 punktów bazowych. Widzimy dalsze wzrosty rentowności. Rynek spodziewa się właśnie dalszego jastrzębiego tonu i podwyższania stóp procentowych w strefie euro w sposób skokowy i to rynek teraz wycenia. Jeszcze raz przypominam, to jest fantastyczna pożywka do tego, żeby umocnić euro na całym swoim indeksie. Jako że jesteśmy przy obligacjach, obserwujmy, jak zachowują się globalnie obligacje. Jeszcze raz przypominam ten indeks pokazujący zachowanie globalnych obligacji i jaka trwa teraz bessa. Praktycznie od przełomu poprzedniego i tego roku obligacje są bardzo silnie sprzedawane, chociaż ta tendencja jest widoczna na wykresach już praktycznie od ponad roku. Kiedy teraz obserwujemy kolejne czynniki, które wywołują zmiany, to widzimy, jak bardzo spadają oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych, w tym wypadku mierzone takimi obligacjami dwuletnimi. Te oczekiwania inflacyjne sygnalizują, że można spodziewać się wkrótce nawet mocnego spadku tempa wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. Jest to oczywiście spowodowane zachowaniem ceny ropy naftowej, ale nie tylko, ponieważ na następnym wykresie, na następnych dwóch wykresach widzimy, jak bardzo na przestrzeni ostatnich kilku tygodni spada globalny indeks cen żywności. Ceny żywności zaczynają także mocno spadać w ujęciu globalnym. I to jest także czynnik, który zmniejsza oczekiwania inflacyjne, co oczywiście będzie dobrodziejstwem dla nas wszystkich i będzie oczywiście także sygnalizowało ustępowanie presji
inflacyjnej w skali globalnej. Natomiast następnym czynnikiem, który oczywiście wpływa na to, że te oczekiwania inflacyjne spadają, jest cena benzyny w Stanach Zjednoczonych. Na następnym wykresie widzimy, jak bardzo mocno ona spadła na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Praktycznie o ponad $1 cena galonu benzyny spadła. Na następnym wykresie widzimy korelację między zachowaniem obligacji indeksowanych inflacją, amerykańskim dolarze, a ceną złota. Przechodzimy już do działu surowcowego i widzimy, że na przestrzeni ostatnich lat te korelacje są ujemne. Co to oznacza? Jeżeli amerykański dolar się umacnia, to występuje naturalna tendencja do tego, żeby złoto się osłabiało. I w sytuacji odwrotnej, którą teraz obserwujemy od kilku godzin, kiedy amerykański dolar się osłabia, występuje naturalna presja na to, żeby cena złota rosła. I będziemy wkrótce testować, czy rzeczywiście takie zjawisko występuje. I bardzo podobnie występuje to zjawisko względem zachowania rentowności obligacji. Jeżeli rentowności idą w górę, cena złota spada. Jeżeli rentowności idą w dół, cena złota rośnie. Kto jest na rynkach finansowych, to po prostu w naturalny sposób czuje to zachowanie i widzimy na wykresie, jak cena złota znowu zbliża się do tego kluczowego, krótkoterminowego oporu w rejonie $1730. Jeżeli udałoby się pokonać ten opór, powstaną czynniki zachęcające do ruchu nawet w okolice $1770. Na rynku surowcowym dzisiaj oczywiście przede wszystkim patrzymy jednak na zachowanie ropy naftowej, która pokonała dwuletnią linię trendu wzrostowego. Jeżeli dzisiaj zakończymy notowania i ukształtujemy świecę tygodniową z zamknięciem poniżej poziomu $85, to przeniesione zostaną sygnały prospadkowe z wykresów dziennych na wykres tygodniowy, a wtedy naprawdę jeszcze bardziej zwiększy się prawdopodobieństwo ataku na poziom $65 i oczywiście zmniejszy się ryzyko krótkich pozycji. Uzasadnienie fundamentalne spadku ceny ropy naftowej to oczywiście globalna recesja i spowolnienie gospodarcze, czyli spadek globalnego popytu, zapotrzebowania na ropę naftową. I oczywiście rynek także patrzy, jak zachowuje się indeks surowcowy względem tego, jak to się wszystko miało względem inflacji w latach 70. I na tym następnym wykresie widzimy lata 70., początek lat 80., indeks surowcowy, zachowanie amerykańskiej inflacji i zachowanie efektywnych stóp procentowych i widzimy, że wzrosty cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej, był głównym czynnikiem, który spowodował inflację w latach 70. Tak zwany szok podażowy związany z ropą naftową przyniósł wtedy inflację i przypominam, po 50 latach mamy kolejny taki przypadek, że inflacja ma charakter podażowy, zewnętrzny, importowany. I to właśnie od zachowania ropy naftowej, gazu ziemnego zależy to, jakie będą perspektywy inflacyjne dla całego świata. Na następnym wykresie przechodzimy już do rynków finansowych. W tym wypadku widzimy, że osłabienie amerykańskiego dolara przynosi od razu popyt na ryzyko na całym świecie, obrazowany zachowaniem Bitcoina, który w sposób dynamiczny wraca na poziom $20 000, a to moim zdaniem jest sygnał ku temu, że rynek wierzy, że atak popytu na ryzyko stanie się faktem na całym świecie, ponieważ odwrót od amerykańskiego dolara oznacza także, że kapitał z Wall Street będzie na całym świecie szukał ryzyka i to jest bardzo dobra wiadomość między innymi dla polskich aktywów, dla polskiego złotego, polskich obligacji, ale do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast warto zwrócić także uwagę, że wczorajsza sesja przyniosła powrót nad poziom 4000 punktów na indeksie S&P, czyli popyt na ryzyko atakuje, więc dzisiaj sesja w Azji daje nam pozytywne rezultaty, ale zanim dojdziemy do obserwowania tego, co się dzieje w Azji, warto zwrócić i porównać warto porównać, co się dzieje na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Ta różnica jest negatywna dla europejskich akcji, wynika oczywiście z ryzyka geopolitycznego i oczywiście tego, co się dzieje na wschodzie kontynentu. Amerykańskie indeksy giełdowe zachowują się zdecydowanie lepiej niż europejskie indeksy giełdowe, a wyceny europejskich akcji są już teraz na poziomie
z tego, co się działo w marcu w 2020 roku, czyli dla części inwestorów mogą być już one nawet atrakcyjne. No i teraz przejdźmy już do tych giełd azjatyckich, ponieważ sesja w Azji przynosi nam w momencie tworzenia tego wpisu wzrosty, więc popyt na ryzyko rzeczywiście atakuje. Tak samo powinno być w Europie. Indeks DAX będzie miał szansę dzisiaj wyjść i zamknąć tydzień nad poziomem 13 000 punktów, a jeżeli tak się stanie, to krótkoterminowa formacja odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową będzie widoczna także tutaj w Niemczech. I jak już jesteśmy przy ryzyku, to na koniec oczywiście dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ widzimy, że na fali osłabienia globalnych obligacji polskie obligacje w ostatnich 2-3 tygodniach są relatywnie kupowane. I dzisiaj jest ogromna szansa na to, żeby polskie obligacje spadły na rentowności poniżej 6%. I jeżeli tak się stanie, to będzie to sygnał, że to odwrócenie tendencji na euro-dolarze, czyli ja jeszcze raz przypomnę, kapitał z całego świata wypływa z Wall Street i będzie na całym świecie szukał stopy zwrotu, a jedną z najlepszych inwestycji jest teraz polska obligacja, która oferuje najwyższą stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku, więc moim zdaniem, jeżeli to, co się dzieje na eurodolarze, będzie sygnalizowało nam umocnienie krajowej waluty, a prawdopodobnie tak się stanie, to głównym beneficjentem tego będą polskie obligacje. Więc jeżeli dzisiaj spadniemy na rentowności poniżej 6% i tam zakończymy tydzień, to naprawdę będzie to gigantyczna zachęta do tego, żeby wieścić aprecjację krajowych aktywów, zwłaszcza polskiego złotego i polskich obligacji w następnych dniach, być może w jakiejś dłuższej tendencji, jeżeli oczywiście to, co się dzieje na eurodolarze, się utrzyma. Rynek złotego, jeżeli dzisiaj do bardzo dynamicznego złamania poziomu 4,70 na dolar złotym dołączy także złamanie tego poziomu 4,70 na euro złotym, to sygnały prozłotowe staną się faktem na całym indeksie polskiego złotego, a w takiej sytuacji będzie to sygnał, że rynek chce aprecjacji umocnienia krajowej waluty. Przypominam, na euro złotym, który jest ważniejszą parą walutową niż dolar złoty, poziom 4,70 jest krótkoterminowym wsparciem i punktem odniesienia, a w średnim terminie jest to poziom 4,65, czyli to są minima, które zostały ustanowione w sierpniu oraz to jest miejsce, gdzie przebiega ważna średnia krocząca. Więc wniosek jest taki, przełamanie 4,70 będzie krótkoterminowym sygnałem prozłotowym, a przełamanie poziomu 4,65 średnioterminowym sygnałem umocnienia krajowej waluty. I zobaczymy, co się wkrótce wydarzy. No i oczywiście fakt, że popyt na ryzyko atakuje, powinien dać szansę także polskim akcjom, żeby dzisiaj zakończyć tydzień nad poziomem 1500 punktów na indeksie WIG20. Jeżeli tak się stanie, to kształt świecy tygodniowej będzie sprzyjał jakiemuś wzrostowemu odbiciu na warszawskiej giełdzie. Jestem bardzo ciekawy, czy warszawska giełda uda się jej dzisiaj na indeksie WIG20 zakończyć nad tym poziomem. Także nocne załamanie cen ma swoje konsekwencje i te konsekwencje powinny być korzystne dla polskich aktywów. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, życzę dzisiaj pięknego, słonecznego dnia, ale przede wszystkim stopy zwrotu